Jak tu spać? Ta pogoda zniechęca do wychodzenia w ogóle gdziekolwiek, skądkolwiek. Ja nawet nie wiem, jak to mam namiot zwinąć przy takim wietrze, a ja jestem cały czas mimo wszystko schowany za skałą, więc ja nie wiem, jakby to było. Jakby to było, gdybym ja był na otwartej przestrzeni, tak jak wczoraj widziałem ludzi przy samym morzu się rozbili, nie osłonięci niczym od wiatru, więc tam to musi być ciekawie. No ale jak ktoś lubi takie wyraziste doznania, no to niech robi co uważa. Ja wolę się jednak trochę skryć. Tutaj jest trochę skała ochrania i jakieś krzaczory, więc pewnie w minimalnym stopniu ten wiatr niwelują, ale i tak też mi się obrywa rykoszetem. Może mi się uda kawę zaparzyć na tym wietrze. Spróbuję. Udało mi się zaparzyć kawę. Obstawiłem kuchenkę butami, czym się wszystkim dało, żeby osłonić przed wiatrem. Więc udało mi się zagotować wodę, jest kawa. Zacząłem się już powoli pakować. I myślę sobie, że jak tylko przestanie być jakaś taka luka między powiewami wiatru, to może zdążę jakoś zwinąć ten namiot, żeby mi go nie porwało. Ale teraz jeszcze zaczął deszcz padać. A miałem wszystko suche, tropik i tak dalej. Oj, coś nie na rękę mi ta pogoda dzisiaj idzie. To jest chyba ewidentny znak, że trzeba się nawijać. Najwyższy czas wsiąść na prom i udać się do Budę. Jest kilka promów dziennie, jest tam około 15, jest około 18 chyba ostatni. Mam nadzieję. Nie wiem, na który zdążę, nie wiem, o której się stąd zbiorę. Nie wiem, czy w ogóle będę jechał zwiedzać to miasteczko. O, taki wiatr jeszcze teraz leje. No to jednak trochę się odechciewa. Może tam jest trochę inna pogoda, bo jednak tam jest półtorej godziny jazdy gdzieś tam. Chociaż szczerze wątpię. Nic, no, piję kawkę i próbuję się stąd wyrwać. Na razie tu utknąłem trochę. Może się uda. Dobra, już jestem z grubsza spakowany. Jak widać, za mną plecak już jest. Przestało padać. Muszę się wynurzyć z namiotu. No są chmury, ale też jakieś takie przebłyski. Tam jakby w ogóle słońce się tutaj jakieś takie mniej ponure chmury. Ale tutaj już jest o, tutaj idzie. Tu idzie zło. A ja za skałą. Tam jest droga. Ja za skałą schowany. Żeby mnie nie porwało z tym namiotem, zamocowałem wszystkie śledzie, jakie miałem, wszystkie 10. A tutaj jest dziura, gdzie bym wczoraj skręcił nogę. Nie wiem, co to za tajemnicza dziura. Dobra, zwijam namiot. Nie wieje aż tak bardzo i nie pada. I ruszam do O. Moja skała została w tyle. Namiot. Tropik mi się rozwinął. Ja zabezpieczenie, żeby łatwo go można było nieść, a teraz mi się zrobiła flaga. No ładnie, dobrze, że nic nie jedzie. Akurat auto mam już tuż. Nie chciałem go pakować razem z namiotem, bo mokry jest. Nie chciałem, żeby mi wszystko zamokło. Ale się zrobiło mrocznie. A bliżej może jakieś takie bardziej pogodne te chmury. Dobra. Ja się pakuję do samochodu i zwijam się stąd.
idzie taka mgła albo deszcz, ale chyba deszcz, bo już tu mi kropi na szybie coś. Uciekamy stąd. Nogi!
dotarłem. Zdobyłem, zwyciężyłem. Nic nie zdobyłem, nic nie zwyciężyłem. Po prostu dojechałem. A teraz szukam jakiejś jadłodajni, bo mi się chce jeść, jestem głodny. I zaczyna padać deszcz. Znowu. I wieje. Parking na końcu drogi i tutaj droga się kończy, dalej się już nie pojedzie. Tam jakieś takie uliczki osiedlowe, gdzie można jeszcze podjechać. Ale tutaj praktycznie już jest koniec tej głównej drogi, to jest jakaś górka. Nie wiem, czy tam iść na górę, czy nie iść. Ale zobaczyć, jak na chodniczek wyłodzi. Trochę tu zawiewa, ale i tak mniej niż zawiewało rano. No, a ja przyznam się szczerze, powiem tak. Zew natury ciągnie mnie w góry. Jak tylko widzę jakieś takie dziwne kształty, to już mam ochotę tam się gramolić. Ale tutaj to widzę stromo i niebezpiecznie. Miasteczko, skończyła się droga, ale nie skończyły się lofoty, bo one rozciągają się jeszcze dalej na kilometry. Jak widać, jeszcze sięgają daleko, tylko tam już dotrzeć można albo tylko przez góry, albo drogą morską. Już żadnej drogi lądowej tam takiej oficjalnej nie ma, więc zwykły śmiertelnik czy jakimś pojazdem samochodowym tam się już nie dostanie. Fajnie. Taki dziewiczy teren tam jest. Kusi, żeby go zdobyć. Jest to fajny teren do pospacerowania sobie. Ci, co się boją wysokości klifów, to mogą się trzymać z daleka i nie podchodzić, podziwiać z daleka. Można podziwiać i góry, i morze. Jest pięknie. Chciał do wody, ale był za gruby i się nie zmieścił. To, że owce mają w Norwegii sielankę, to już mówiłem, ale że kury? Zobaczcie na to, mają tutaj fajny wybieg. Mają kamienie do wspinaczki, jakiś tutaj podest do podziwienia widoków lub do jakichś crazy jumpów. Jakaś widzę huśtawka jest. Huśtawka dla kur, no dobre, dobre. Znowu krzyk. Standard.
padało i przestało. Widzę jakąś restaurację. Zaraz tam zajrzą. Te wszystkie domki to są pod wynajem dla turystów. Nawet boję się pomyśleć, ile kosztuje wynajęcie takiego domku na tydzień. I w szpalerzu takich pięknych kwiatów. Nie znam się na kwiatach, więc nie powiem, co to jest. No, ale jakoś wracając do restauracji, jakoś nie urzekło mnie to menu. I idę do auta, podjadę do następnej, jest 2 km stąd. Tak, więcej ocen i lepszą ocenę, więc zobaczymy, co jest tam. Zacząłem wydziwiać i druga opcja okazała się jeszcze zamknięta, dopiero otwierają za prawie 2 godziny. To jest 4:30, a o 6 dopiero otwierają, więc nie wyszło mi to, próbuję dalej. Może tu będzie otwarte. Jeszcze nie wygląda to jakoś szałowo. Znalazł jakoś nowoczesnością. Zjadł pająka. Tak, zjadł pająka. Ja zjadłem rybę. Kiedyś ktoś zje mnie. Tak wygląda łańcuch pokarmowy. Znowu się chmurzy. Zaraz zacznie coś padać, coś czuję. Ja siadam do auta i już będę się powoli wybierał w kierunku promu do Budy. Mam jeszcze jakieś pół godziny. Zobaczę, jak zagospodarować ten czas. Okazało się, że jest tak dużo chętnych na ten prom, że nie było czasu jeszcze gdzieś podjechać. No jeszcze w sumie jest 20 minut, więc niby sporo czasu, ale właśnie dobrze, że podjechałem zajrzeć, jak wygląda sytuacja. Jakbym sobie gdzieś tutaj teraz jeszcze podjechał coś gdzieś zobaczyć, to że deszcz pada mnie tak trochę też skusiło. Mówię, a jeszcze mam chwilę czasu, to mówię, zajrzę, jak wygląda sytuacja przy wjeździe na prom, może przestanie w tym czasie. Jak będzie luz, to sobie gdzieś tam jeszcze podjadę na jakiś, może nie wiem, punkt widokowy czy cokolwiek. Jeszcze sobie zobaczę tutaj. No i zajeżdżam, a tutaj po prostu full i sobie myślę, nie wiem, czy w ogóle się wbiję i pojadę, popłynę. Ale okazało się, że się trochę tutaj rozluźniło na jednym pasie. No i wcisnąłem się i pytam gościa, czy pojadę. Mówi, że popłynę, że spoko, ja mówię, Także trochę rzutem na taśmę, trochę fartem udało się. Tak to bym musiał jechać naokoło przez Lofoty całe samochodem, a to jest 700 km, jakieś 6 godzin jazdy pokazywała nawigacja, podejrzewam, że więcej, więc dużo więcej fatygi i tak dalej. Tędy przez promem łatwiej, więc jest to fajniejsza opcja, na pewno można odpocząć, można coś zjeść. Także tak. Teraz czekam i zaraz będę wjeżdżać. A tu jak zwykle norweski rozpylacz, czyli deszcz w postaci mrzawki. Kurde, szczęście mnie opuściło. Nie zmieściłem się na prom. Jasny gwint. Ostatni samochód przede mną, jakiś Norweg jeszcze wjechał i dla mnie już brakło miejsca. Normalnie jeden samochód mniej bym wjechał. Ja pierdziu. Następny za 2,5 godziny. To ja będę dopiero po północy, w pół do pierwszej w nocy będę dopiero w Budo.
Muszę pomyśleć, co tu zrobić. Czy jest jakiś jeszcze inny prom, może z jakiejś innej miejscowości, bardziej na wschód. Cofnąć się, jakbym się cofnął na Lofoty i stamtąd gdzieś jakiś prom do Budy zobaczył, czy jest. Bo jechać naokoło mi się też nie chce za bardzo. A 2,5 godziny też czekać tam na pasie na prom to też bez sensu. To już w ogóle lepiej iść się, nie wiem, iść zmoknąć na deszczu, bo deszcz pada, niż siedzieć w aucie. Kurczę, nie wiedziałem, że takie oblegane są te promy. Masaker. No nic, muszę coś rozkminić. Źle powiedziałem. Jadąc samochodem naokoło przez Lofoty całe i tak dalej, to 600 coś kilometrów jest, ale nie jedzie się 6 godzin. Ta szóstka mi się pomyliła, tylko 10,5, prawie 11, więc nie, to odpada całkowicie. Nie ma innego też promu. Muszę tym późniejszym po prostu płynąć, albo sobie w ogóle dzisiaj odpuścić. Tutaj podjechałem do Anita's Food, tu jadłem wcześniej zupę, była zarąbista. Wezmę sobie kawę, pomyślę, zadzwonię do hotelu, o której tam można się meldować, do której maksymalnie. Wrócę potem tam na prom, zobaczę jak sytuacja i albo dzisiaj, albo jeszcze tu zostanę i dopiero jutro się wybiorę do Budy. Sytuacja się trochę skomplikowała, ale cóż, dobra, muszę trochę pokombinować, zadzwonić i zobaczyć co tu można ugrać. Jest jakieś absurdalne, że człowiek sobie tak siedzi, pije kawę przy takiej ścianie, która jest normalnie rzut beretem, rzut kamieniem praktycznie. Ale ja już sam zaczynam się powoli przyzwyczajać do tych obrazków. No nic, dzwoniłem do hotelu. Powiedzieli, że będą czekać dopóki nie przyjadę, więc teraz najważniejsze jest tylko dostać się na prom. W Anita's Food było jakieś przetwardzenie, zawinąłem się stamtąd, jest teraz w Rajne na szybkiej kawie. Piję kawę, jest po 19, 20:30 jest prom, więc zmykam, żeby być tam zawczasu. Lepiej poczekać niż znowu, żeby był jakiś kwas. Znowu się chmurzy. Jest taka pogoda tak zwana naprzemienna, czyli pada deszcz, świeci słońce. Świeciło przedtem, teraz będzie pewnie padać znowu. No nic, skończę kawę, idę, zapłacę i wsiadam w auto, jadę na prom. Żegnam Lofoty.